Witajcie w nowym dniu. Słuchajcie, dzisiaj zabieram familię do Ulaanbaatar Falls. Co? Nie chcesz? Ale to fajne jest takie światełko. Otworzyliśmy sobie dach i jedziemy dzisiaj na wodospady. To jest obowiązkowe miejsce, jak się jest w Dumaguete, Ulaanbaatar Falls. Ja tam byłem już 2 razy chyba, pamiętam pierwszy raz w 2019 roku i dzisiaj jedziemy na ten wodospadzik. Pamiętajcie, jak będziecie tam jechać, żeby nie brać tricykla. Tricykl nie jest w stanie tam pojechać. Powiem wam taką ciekawostkę. W 2019 roku wzięliśmy tricykla i doszło do tego stopnia, że musieliśmy z niego wyjść i go pchać. Dobre, co? Więc albo motorek, albo samochód. Jedyna możliwość, żeby tam się dostać, chyba że chcecie pchać tricykla i potem jeszcze podchodzić kawał drogi. Stąd tutaj z centrum Dumaguete mamy jakieś 15, może 20 minut do Ulaanbaatar Falls. A teraz stoimy tutaj pod pralnią. Tutaj mamy pralnię. Zostawiliśmy swoje rzeczy do prania, bo jutro kierujemy się w stronę Sipalay, najpierw do Jerlin domu, do Hinobaan, Kolipapa, a później będziemy jechać w stronę Bacolod, gdzie wulkan wybuchł dzisiaj w nocy, nie, wczoraj wieczorem, o 8 wieczorem. Trochę lotów zostało odwołanych, na razie jest alert poziomu 2 w skali od 0 do 5, gdzie 5 jest najwyższy. Więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ogólnie alert dostaliśmy bardzo szybko, bo jakieś 5 minut po wybuchu wulkanu wyrzucił popiół na 5000 metrów. Około 15-20 to zostało do Bacolod, Iloilo odwołanych. I też Manila, Cebu to zostały loty odwołane, bo te samoloty latają na wysokości 4000 metrów. Tak jak leciliśmy z Cebu do Dumaguete, to jest wysokość 4000 metrów osiąga i loty trwały około godziny. Dlatego zostały odwołane te loty, bo popiół poleciał na 5 km. Zobaczymy, czy będzie coś gorzej, czy dalej będzie, ale będziemy przejeżdżać 20 km obok wulkanu. O, idzie Jerlin z Bibi i Lily. Oh, beautiful. Hey chicks, you are free? Yes. Here? Wolna jest. Jest godzina 11, a za 3 godziny będzie gotowy, wyprany i wysuszony i ułożony. Szak, guys. Dobra, widzimy się gdzieś na trasie. Give me space, please. A i kolejna sprawa, ostrzegam was, jeśli używacie Google Mapa. O, zobaczcie, jak to fajnie tutaj wygląda. Pagkalampas ng 500 metro. Tutaj low season, niby ten sezon deszczowy. Jak używacie Google Mapa, to uważajcie, bo bardzo często prowadzi was w błąd. W drogę jednokierunkową, drogę zamkniętą, codziennie po kilka razy. Więc musicie mieć oczy szeroko otwarte, żeby nie dostać mandatu jak ja ostatnio. Bo są drogi jednokierunkowe, drogi zakazy skrętu tylko w danych godzinach, drogi, które są jednokierunkowe tylko w danych godzinach i bardzo dużo oczywiście budów. Teraz mamy jakąś objazdówkę, znalazł mi Google Map, bo droga się okazała tylko dla motocykli na przykład. Ciekawe, co? Filipin. Pozdrawiamy. Sulfur. There is the sulfur. Wow. Wow. See? Guys, Dymiące look, wzgórza. sulfur. Like smoke siya. Do you want to make a photo, baby? No. Come on. Lumiko pa kanan. Maybe later when we go back. No, from this side better. Guys, papunta tayo sa Ulaanbaatar. Ulaanbaatar Falls you have here, mountain, 1 kilometer. Ayun, bakit na tayo? Samochodem bez problemu, ale tricyklem bardzo problematyczne. Dobra, kończę, bo tu jest ciężka, ciasna droga. No i dojechaliśmy. Macie tutaj parking. O, nasza familia. O, jak wam się podoba nasze nowe autko? Fajnie wygląda, co? I tu jest Ulaanbaatar Falls Mountain Resort. Dzisiaj jest wtorek i nikogo nie ma, więc pamiętajcie, nie wiem czy mówiłem wcześniej. O, mogliśmy tutaj zaparkować, kurde. Nie wiem czy mówiłem wam wcześniej, ale jeśli zwiedzacie takie miejsca właśnie jak wodospady i inne rzeczy, lepiej to robić w tygodniu, bo w weekendy jest masakrycznie dużo
Filipińczyków, którzy też zwiedzają, a w miastach nikogo nie ma, więc... Co? No, widzę, go, check. A w miastach nikogo nie ma, dlatego tak sobie powiedziałem, że zwiedzamy miasta w weekend, a w tygodniu wodospady i wszystkie miejsca poza miastami. 3 adult and 2 kids. And ito na nga, dito tayo bibili ng ticket. Walk-ins lang tayo. How much? 350. 350. kaming lahat. Kasama. Okej, jak widzieliście 350 peso zapłaciliśmy za... Czekajcie, zapnę sobie tylko portfel. Za 3 osoby dorosłe i dziecko. Czyli wychodzi 100 za osobę dorosłą i 50 peso za dziecko. Ogólnie jest tutaj bardzo fajna i przyjemna temperatura. Naprawdę nie czuć, że jest gorąco, ani parno. Macie nawet coś do zjedzenia. Zobaczcie sobie tutaj, jak to wygląda. Menu. Hello! Sandwich, drinks, so delicious. Okej. Kailangan siguro muna lang siya. Tutaj macie taki wodospad zrobiony a la basen do kąpieli i ta jest część bardzo fajna. O, tutaj z... Widzicie? Dzisiaj jest wtorek, prawie nikogo nie ma. Można sobie popływać. O, część dla dzieci, część dla dorosłych do pływania. Matt, don't go inside. Tu macie mostek taki zwodzony i wodospadzik. Nawet trochę wody, chyba pada w górach. O. Woda jest brzydka, to chyba spowodowana jest gliną? Nie wiem, bo taka czerwona, chyba gliną. Ale fajnie to wygląda. Filipiny. O kurde, to się trochę trzęsie. Pamiętam, na tym ostatnio się podciągałem, mam gdzieś zdjęcie. Ostatnio, 5 lat temu. Tutaj też można wejść się pływać, ale jak widać nikt z tego nie korzysta. Taki ładny, fajny wodospadzik. Tylko tak kolor wody jest taki, jaki jest. Nieładny. Widzę, że palą wszędzie śmieci. Trochę to tak słabo. Zobaczcie sobie, że tam palą na dole. Ognia nie widać, ale... Is it fat? What? What is that? Fat or... No, it's burn the trash. Słuchajcie, kolejna sprawa, jeśli chodzi o internet. Pamiętajcie, że w większości na tych wodospadach nie będziecie mieć internetu. Bardzo słaby zasięg. Jak zobaczycie, w telefonie mam 0 zasięgu, ale za to mój router Acera właśnie wyszukuje najlepszy zasięg. Zobaczymy, co będzie miał. No i to jest chyba największa zaleta tego routera. W routerze mam 4G, bo wyszukał najlepszy sygnał, akurat tutaj jest smart, a w telefonie mam brak sygnału, więc internet dalej mam. Bardzo duży plus dla routera. Słuchajcie, i ogólnie jak to na Filipinach jest pusto, ale za każdy stolik, jak chcecie usiąść, trzeba zapłacić. Jedynie tam przy restauracji, które widzicie, jak coś zamówicie, są za darmo. Więc mimo że płacicie za wstęp, to przy stoliku, mimo że wszystkie stoliki są puste, to musicie za nie jeszcze zapłacić, jak chcecie przy nich usiąść. Albo usiąść sobie na przykład na kamieniach, bo za leżak też trzeba płacić. Zawsze będę to komentował, ponieważ ja rozumiem, że jest pełno i wtedy rezerwacja albo się płaci. Ale jeśli jesteśmy tak naprawdę jedynymi tu gośćmi, no to bez przesady.
Zniszczymy coś? Jakaś amortyzacja, tak? Dobra, idziemy coś zjeść. Jest wodospad i możecie się kąpać, a trochę powyżej są Carabao. Widzicie? Tam jest Carabao. No, nie minęło pół godziny i bardzo dużo ludzi przyjechało. Wynajmują sobie cottage taki i przychodzą z własnym jedzeniem. To dlatego jest tak płatne. A, patrzcie, 20-30 osób i to we wtorek. Ale wiecie, co tu się dzieje w weekendy? Nie polecam w weekendy. Ale jak przyjechaliśmy pół godziny temu, byliśmy jedyni. Co? Lily? Ma to oczywiście nie sztuka ubrać, sztuka wyżywić. More? You want more? You want more? Good. I want more. Drugi dzień z rzędu. Zamówiłem sobie burgera. Oby był lepszy niż ostatnio. Już widzę, że więcej mięsa. Więc wygląda na lepszy. It's good. Better than last time. Yesterday. O. Dai, ang 145, 120. Tu mięso. A, ty wiesz co dobre. A po środku dziaba. Dobre? Oczywiście standardowo zamówiliśmy kurczaka z ryżem. Kurczaka z ryżem, tu jakaś rybka. What's the name of the fish? Bangus. Bangus. And we have chicken and a salad. I dużo tutaj snaków. Bon appetit. Ang daming fans ni Matt, guys. A my dronem trochę polataliśmy i jedziemy na spotkanie w sprawie budowy naszego resortu. Tam trzeba jakieś szczegóły dopracować. Bardzo fajne miejsce, polecam naprawdę. O, co się robi ze śmieciami na Filipinach? Pali się oczywiście. Słuchajcie, przyjechaliśmy właśnie pod firmę, do biura tej firmy, która nam buduje resort, porozmawiać o szczegółach wykończenia całego resortu i domu. Mamy się spotkać z architektem wnętrz. Słuchajcie, daliśmy zadanie architektowi, bo tam parę zmian odnośnie apartamentów i wskoczyliśmy sobie na kawkę tutaj w Walencji. To się nazywa, zobaczcie sobie, Welcome to Freak. Macie menu. Kawa 50 shot, 2 shoty 100, americano,
No price takie, no powiedzieć, że ceny normalne. I mamy teraz przerwę kawową. A to jest na głównej ulicy tak naprawdę, jak sobie zobaczycie. Hello! O, i macie miejsce na kawę. Come on, let's go sit. A tutaj macie w ogóle więcej takich barów, prawda? Podejrzewam, że wieczorem jest tutaj dużo więcej osób. Kawusia dotarła, sprawdzamy smak. Ice coffee. It's good. Freshly roasted, It's- everyday Arabica. Mogę powiedzieć, że mocno. Właśnie podpisałem pozwolenie na budowę i elektrykę i wszystko. Jest na moje imię i nazwisko, gdybyście się pytali. Więc... A bardzo dużo dokumentów do podpisania. Chyba ze 20 dokumentów na pozwolenie na budowę. Mimo że już budowa się rozpoczęła. Ale tak to wygląda tutaj na Lumiko pa filmie. kaliwa. Wracamy do hotelu. Może się odnieść do tych komentarzy dodatkowo, co się czepią się barana. Słuchajcie, no dogrywam to, bo z Boracay. Słuchajcie, ja do barana nic nie mam, ale statystycznie rzecz biorąc, jest w tej większej części Polaków na Filipinach, głównie vlogerów, którzy mają problem ze sobą i z innymi Polakami. Wiecie? No mi się nie zdarzyło trafić Polaka, który by mi groził, bym mu po prostu zajebał, no po prostu. Tym bardziej rodzinie. Tym bardziej, że to może ktoś, może on przyciąga takich ludzi, którzy chcą coś mu zrobić albo się ich boi, nie wiem. Ogólnie daje lekcje samoobrony, self-defense po angielsku, wiecie, martial arts. Ja podejrzewam, że w Dumaguete też są jakieś szkoły samoobrony i najlepiej się zapisać, potrenować troszeczkę, żeby czuć się bezpiecznie i nie bać się wyjść z domu. To takie coś ode mnie, wiecie. No i tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania w komentarzu, to bardzo proszę napiszcie. Odpiszę w wolnej chwili. Dopiero co wróciliśmy z Island Hopping i się chillujemy nad tym, nie wiem, 50-metrowym basenem. Pozdrawiam. Łapka w górę, komentarz taktyczny. Bardzo miło. Dziękuję za oglądanie.